Cześć, Bartek Urban, Autowizja.pl. Zapraszam do testu Volvo S60 Polestar. S60 Polestar to obecnie najszybszy Volvo, jaki jest produkowany. Od seryjnego S60 rozpoznać go można po przemodelowanym przednim zderzaku, emblematach Polestar, pięknych, ogromnych 20-calowych felgach, które ukrywają równie potężne hamulce Brembo, lotce na tylnej klapie, dyfuzorze oraz dwóch 3,5-calowych końcówkach wydechu. Już zwykłe Volvo S60 jest piękne, a w wersji Polestar jest po prostu cudowne. Mimo sportowego charakteru auto nic nie straciło na swojej praktyczności. To wciąż czterodrzwiowa limuzyna ze sporym bagażnikiem, w którym co prawda nie znajdziemy koła zapasowego, ale mamy za to zestaw naprawczy. Może i to dobrze, bowiem Volvo S60 z pełnym kołem zapasowym ma nie dość, że zmniejszony bagażnik, to jest on jeszcze nieregularny. W kufrze udało się też zmieścić gniazdko idealne na lodówkę podróżną. W środku Polestara łatwo poznać po niebieskiej nici przyszywającej skórzane fotele. Te są dodatkowo wyłożone alcantarą, przez co nie zsuwamy się z siedziska podczas szybkiej jazdy. Fajnym rozwiązaniem jest możliwość kładzenia zagłówku za pomocą przycisku zlokalizowanego z przodu na środku deski rozdzielczej. Tym samym zwiększamy sobie widoczność do tyłu. Volvo S60 posiada jeszcze element charakterystyczny dla tej marki, czyli cienką konsolę środkową, za którą zlokalizowano schowek. Schowek, który nadaje się tylko na czapkę i rękawiczki lub coś, o czym można zapomnieć wysiadając z samochodu. Odmianę Polestar od seryjnego S60 odróżnimy z przodu po przeszyciach z niebieskiej nici, wstawka z alcantary na kierownicy, logo Polestara na fotelach, czy też gałce zmiany biegów, która jest efektownie podświetlana na niebiesko. W nocy robi to naprawdę wrażenie. Jak przystało na Volvo, jakość wykonania i spasowania stoi na bardzo wysokim poziomie. Sama deska rozdzielcza wygląda już dość staro, zwłaszcza jak porównamy je do nowszych konstrukcji z rodziny S, V czy XC90. W tej odmianie jednak to w ogóle nie przeszkadza. Posłuchajcie tego. Brzmi naprawdę rasowo, prawda? I pomyślcie, że to tylko 2-litrowa rzędowa czwórka. Gdyby nie restrykcyjne normy spalin, pod maską wciąż pewnie by była 3-litrowa rzędowa szóstka, która, co by tu dużo mówić, brzmiała znacznie lepiej. Teraz jest równie dobrze, ale to zasługa samego wydechu, a nie również silnika, jak to miało miejsce w przypadku R6. Obecnie momentami nawet jest nieco za głośno, zwłaszcza w trasie, gdzie przy 140 wydech dość mocno dudni. Może i Volvo S60 Polestar ma 2 litry, ale mocy ma nawet więcej niż poprzednik, który z 3 litrów wykrzesał 350 koni. Obecnie silnik nie ma już tylko turbiny, ale również i kompresor, dzięki czemu rozwiązano całkowicie problem turbodziury. Dodatkowo teraz mamy aż 367 koni i 470 Nm. A to oznacza sprint do pierwszej setki w czasie 4,7 sekundy, a po kolejnych niecałych 12 sekundach na liczniku mamy 200 km na godzinę. Bestia, prawda? Genialne czasy przyspieszenia do 100 km na godzinę Volvo zawdzięcza napędowi na wszystkie koła, który jest obsługiwany za pomocą Haldexa. W trybie sportowym mamy rozkład mocy 40 na przód i 60 na tył, co owocuje efektowymi slajdami na drodze w bardzo łatwemu prowadzeniu. Volvo S60 Polestar nie ma przycisku do zmiany trybów jazdy, a jedyne co możemy przestawić to skrzynię w tryb sportowy oraz wyłączyć w pełni kontrolę trakcji. Co ważne, przy manualnej zmianie biegów za pomocą łopatek nie ingeruje nam komputer. To znaczy, że jak pociągniemy bieg do odcięcia, to będzie to prawdziwe odcięcie, a nie, że komputer wbije nam kolejny bieg. Na torze jest to bardzo ważna sprawa. Skoro już jesteśmy przy torze, to Volvo oferuje jeszcze jeden, ukryty tryb, przygotowany specjalnie właśnie na tor. Aby go uruchomić, trzeba wykonać kombinację rodem ze starych konsol w celu włączenia tajnego ciosu. Wiecie, coś w stylu Mortal Kombat. Po pierwsze, musimy się zatrzymać. Następnie musimy prawą ręką przełączyć skrzynię w tryb sport. Potem należy tą samą ręką odepchnąć skrzynię od siebie, czyli tak jakby wbić wyższy bieg i pozostawić w tej pozycji rękę. Teraz lewą ręką dwukrotnie ciągniemy za lewą łopatkę.
Jeśli nic nie popsuliśmy, to na wyświetlaczu powinna mignąć nam dwukrotnie literka S. I to wszystko. Podczas jazdy w tym trybie nic nam się więcej nie świeci na zegarach, a wygląda to tak, jakbyśmy byli wciąż w zwykłym trybie S. Ale nie jesteśmy. To, co różni tryb S od S+, to fakt, że od teraz nasze obroty nie spadną poniżej 4000 obrotów. A to oznacza momentalne i maksymalne przyspieszenie w każdej chwili. Jazda staje się brutalna jak nigdy. Poza tym dopiero w trybie S+, mamy pełną moc 367 koni, ponieważ dodatkowo zwiększa nam się doładowanie do 2 barów. W trybie S mamy około 10-15 koni mniej. Poza ogromną mocą, Volvo S60 Polestar oferuje świetne właściwości jazdy. Sprężyny zostały o 80% utwardzone w stosunku do seryjnego S60, tak samo jak i pracowano nad układem kierowniczym, który wydaje się jeszcze bardziej precyzyjny. Volvo nie zapomniało też o hamulcach. Z przodu mamy 6-otoczkowe zaciski z tarczą o średnicy 371 mm, natomiast z tyłu mają 302 mm. Wszystko sygnowane oczywiście przez Brembo. Mechanicznie nowe S60 Polestar jest dopieszczone jak nigdy. Oczywiście dużo sztywniejsze zawieszenie wpłynęło nieco na komfort. Nawet nie nieco, tylko bardzo. Ale kto by się tym przejmował? Tak samo jak i spalanie. W kwestii spalania Volvo podaje średni wynik na poziomie 7,8 litra na każde 100 km. Cóż, najmniejszy wynik, jaki nam się udało uzyskać, to 10 litrów i to w trasie. W mieście ta wartość wzrasta o przynajmniej 3 litry. Mówimy tutaj o zwykłej jeździe. Jeśli tylko choć trochę mocniej się pobawimy, to wynik wzrośnie nam nawet o kolejne 5 litrów. Jak na taką moc, są to raczej normalne wyniki. Warto dodać, że testy przeprowadzaliśmy w iście skandynawskich temperaturach, bowiem w najcieplejszy dzień było minus 8 stopni, a w najzimniejszy minus 21. Volvo S60 Polestar to genialny samochód. Technologiczny majstersztyk. Z 2 litrów producent wykrzesał moc i osiągi, jakie ma konkurencja z V6 pod maską. Poza tym Polestar prowadzi się świetnie, ma niezłe brzmienie i cudowną prezencję. Dużą zaletą jest też fakt, że szwedzkie auta mają wręcz nienaganną opinię, czego o niemieckich maszynach nie można już powiedzieć. Aha, jak ktoś potrzebuje rodzinnej wersji Polestara, to w ofercie jest jeszcze V60 Polestar, czyli odmiana kombi tego zwariowanego auta.